Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Szok. Inflacja w Niemczech to jeszcze wyższe stopy. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam wszystkich dzisiaj we wtorek o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zaczynamy. Szok. Inflacja w Niemczech to jeszcze wyższe stopy. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie i zauważyć, jak rynek interpretuje te dzisiejsze najważniejsze dane makroekonomiczne, które poznaliśmy, czyli dane o inflacji, wstępne dane o inflacji CPI w Niemczech za sierpień, warto zwrócić uwagę na to, jak zachowują się rynkowe stopy procentowe, czyli niemieckie obligacje dziesięcioletnie, czyli bundy. I w momencie tworzenia tego wpisu zbliżamy się już do poziomu 1,50% i to oznacza, że reakcja rynkowa w pierwszych minutach po tych danych sygnalizuje, że są one odbierane na rzecz właśnie tezy o tym, że stopy procentowe pójdą w górę mocniej i szybciej niż zakładają uczestnicy rynku, niż zakładali wcześniej przed tymi danymi. I te dane sprzyjają tezie właśnie o tym, że będziemy mieć jeszcze wyższe stopy procentowe w strefie euro w najbliższym czasie. A jakie były te dane? Składały się one z dwóch najważniejszych części samego wskaźnika CPI i inflacji harmonicznej. I widzimy, że dane pokazały, że inflacja jednak wzrosła. Przeważnie była taka jak prognozy, natomiast w ujęciu harmonicznym pokonała ostatnie maksima i to moim zdaniem jest pretekst do tego, żeby niemieckie obligacje, te dziesiątki, czyli bundy, zaczęły tak wyraźnie rosnąć na rentowności, ale zobaczmy, że jesteśmy cały czas wyraźnie oddaleni od ekstremów, które były wyznaczone parę tygodni temu i to jest sygnał jednak, że inwestorzy nie przykładają do tych danych aż tak dużej wagi, sygnalizując rynkowi, że czynniki, które wpływają na kształtowanie się inflacji, mogą w najbliższym czasie wygasać. Gdyby było inaczej, to bundy na rentowności już dawno pokonałyby ekstrema, które były ustanowione parę tygodni temu. No i teraz rynek pieniężny jak reaguje? Warto także na to zwrócić uwagę. Na pierwszy ogień idą stawki na koniec tego roku dla strefy euro. I odsyłam w tym momencie do wczorajszego porannego materiału, kiedy dla najważniejszych gospodarek te same wykresy zamieszczałem i wtedy grudzień był wyceniany na 1,44%, a dzisiaj po tych danych 1,49%, czyli widzimy, że także rynek pieniężny zwiększył oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w strefie euro. A jak to się kształtuje dla Stanów Zjednoczonych? Wczoraj było to 3,70% i dzisiaj po tych danych jest cały czas 3,70%. I tutaj te ruchy są minimalne, niewielkie, także raczej ku zwiększaniu szansy na podwyżki stóp procentowych, ale ewidentnie wniosek jest taki, że oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w strefie euro idą mocniej w górę niż w Stanach Zjednoczonych i moim zdaniem to może być bardzo ważny argument ku temu, żeby euro wykonało z tych poziomów większe wzrostowe odbicie, ponieważ naprawdę takie zjawisko, czyli mocniej rosnące stopy procentowe w strefie euro, nie był wcześniej zdyskontowane przez rynki finansowe. To jest naprawdę wyśmienity pretekst do tego, żeby euro-dolar spróbował większej korekty wzrostowej z tych poziomów. Ale jeszcze, jeżeli jesteśmy przy rynku stóp procentowych, to warto zobaczyć, jakie są oczekiwania co do tego, jak będą się stopy procentowe zachowywały w przyszłym roku. I tutaj widzimy zmniejszanie oczekiwań co do obniżek stóp procentowych w 2023 roku. One cały czas występują. Rynek cały czas zakłada, że mniej więcej od połowy 2023 roku stopy procentowe będą spadać, ale oczywiście skala ulega zmniejszeniu i ten wykres, który teraz jest w tle, bardzo dobitnie to pokazuje. Poznaliśmy dzisiaj także inflację CPI dla Hiszpanii. Okazała się być ona niższa niż w poprzednim miesiącu. Cały czas jesteśmy na poziomach jednak dwucyfrowych, 10,3 to jest coś, co cały czas obserwujemy i oczywiście poznaliśmy także wskaźniki zaufania w strefie euro i okazało się, że dla konsumentów jest oczywiście najgorszy, dla przemysłu także spada i najlepiej trzymają się usługi, ale generalnie tendencja jest ku temu, żeby ten wskaźnik cały czas spadał. Kiedy porównamy, jak zachowują się spółki wzrostowe w strefie euro względem bundów, to widać bardzo wyraźnie jak na dłoni, że rosnące rynkowe stopy procentowe, czyli bundy, w tym wypadku na tym wykresie
widać na skali odwróconej, w sytuacji kiedy zachowanie niemieckich obligacji sygnalizuje spadek ich ceny, czyli wzrost rentowności, momentalnie przekłada się to także na spadek spółek typu growth w Europie i to jest obserwowane jak na dłoni, to powiązanie jest bardzo silne i też ta sama korelacja występuje względem szerokiego rynku, więc wniosek jest taki, że europejskie akcje są bardziej narażone na spadki i te dane mogą być odczytane negatywnie dla spółek giełdowych, zwłaszcza w Europie. A kiedy już jesteśmy na rynkach finansowych, to widzimy, że światowe indeksy giełdowe spadają, tak samo spadają wyceny światowych obligacji, czyli rentowności idą w górę. No i teraz jedynym takim rynkiem, na którym jest hossa, to jest amerykański dolar, oczywiście z wyjątkiem także niektórych surowców, takich jak gaz ziemny, ale do tego jeszcze o tym jeszcze będziemy wspominać. Ale jak już jesteśmy przy indeksach giełdowych, to warto zwrócić uwagę na to cały czas, co się będzie działo na indeksie S&P, czy jakoś te dane będą wpływały także na zachowanie indeksu w Stanach Zjednoczonych. Poziom 4000 ma teraz piorunujące, niezwykle mocne znaczenie i gdyby został pokonany ten poziom, to oczywiście otwiera się perspektywa do ruchu w okolice minimów, które były ustanowione parę tygodni temu, więc rynek powinien je bronić, a perspektywa zbliżających się potężnych, ważnych danych z rynku pracy moim zdaniem będzie oddalała jednak wizję tego, żeby rynek przełamał to wsparcie. Powinniśmy czekać, chłodząc wskaźniki na te dane. Amerykańskie obligacje nie przekraczają poziomu 3,12. W porannym i wczorajszym komentarzu pokazywałem, jakie jest ważne i duże znaczenie tego poziomu, więc bez pokonania tego poziomu będzie trudno wywołać taki impuls, a później w następnych dniach poznamy te dane z rynku pracy i rynek będzie już miał pretekst ku temu, żeby ruszyć albo w górę, albo w dół. Niemiecki indeks DAX moim zdaniem zachowuje się nielogicznie, ponieważ wraca nad poziom 13 000 punktów, a dane, które dzisiaj poznaliśmy, moim zdaniem sprzyjają spadkom indeksów giełdowych, więc ostrzegam przed potencjalną pułapką. Natomiast jeżeli dzisiaj zakończymy jednak sesję powyżej poziomu 13 000 punktów, to jak widzimy na tej platformie, na platformie Xstation, będzie to sygnalizowało, że tutaj potencjał wzrostowy na indeksie DAX zaczyna być widoczny i że rynek neguje i całkowicie ignoruje te dane. A jeżeli rzeczywiście występuje takie zjawisko, to znamy stare rynkowe powiedzenie, które mówi, jeżeli coś nie chce spadać, to będzie rosnąć, a jeżeli coś nie chce rosnąć, będzie spadać. A w tym wypadku, jeżeli coś nie chce spadać, to będzie rosnąć, więc wzrośnie prawdopodobieństwo jakiegoś wzrostowego odbicia. Natomiast na razie to są tylko i wyłącznie przesłanki. Na następnym wykresie chciałbym Państwu pokazać, jaka jest teraz korelacja i powiązanie między australijską walutą a indeksem S&P. Widać także tutaj, jak na dłoni, że powiązanie kupna albo sprzedaży ryzyka, czyli risk off, risk on, jest bardzo dobitnie widoczny także na australijskiej walucie, ściśle powiązanej z surowcami, bo przypominam, australijska waluta to jest waluta surowcowa. I sam euro-dolar oczywiście. Jak widzimy, powrót nad poziom parytetu ma miejsce, ale zatrzymujemy się na chwilę obecną na tej najszybszej linii trendu spadkowego. Gdyby została ona pokonana, powstaną pierwsze techniczne przesłanki sygnalizujące większe wzrostowe odbicie. Dane, które są dzisiaj, poznaliśmy, są wyśmienitym pretekstem do wywołania większej wzrostowej korekty, jako formy odbicia także od dolnego ograniczenia kilkuletniego kanału spadkowego i na tym następnym wykresie długoterminowym bardzo dobitnie widać ten kanał, który się pięknie broni i zobaczymy, czy wywoła jakieś większe wzrostowe odbicie, ale moim zdaniem rynek powinien jednak poczekać także tutaj na te dane z rynku pracy, które poznamy pod koniec tego tygodnia, które będą miały naprawdę gigantyczne znaczenie także dla rynku walutowego. Na następnym ciekawym wykresie chciałbym zwrócić uwagę na to, jak bardzo teraz rośnie obrót na swapach między rublem a chińską walutą, a spada między amerykańskim dolarem a rublem. I moim zdaniem interpretacja tego wykresu może być straszna, powinna być straszna, ponieważ ten wykres sygnalizuje nam kierunek ku wojnie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Jeżeli te widełki będą się cały czas rozszerzać, to oczywiście będzie to jedna z rynkowych przesłanek bardzo silnych ku temu, żeby interwencja Amerykanów spowodowała zanegowanie tych tendencji, które są widoczne, które sygnalizują nam rosnący obrót handlowy między Chinami a Rosją.
I to jest moim zdaniem bardzo zła przesłanka na przyszłość, na kolejne miesiące, kwartały i prawdopodobnie lata. Jeżeli jesteśmy przy rynku ryzyka, patrzmy także na Bitcoina. Utrzymanie nad poziomem 20 000 dolarów sprzyja tendencjom wzrostowym. Ropa naftowa zaczyna w momencie tworzenia tego wpisu mocno spadać, ponieważ dzisiaj pojawiły się informacje o tym, że Libia może zwiększyć produkcję ropy naftowej i w tym wypadku mamy do czynienia z powrotem w rejon 93 dolarów, w rejon średniej kroczącą, którą widzicie na wykresie. I oczywiście będziemy dalej czekać tutaj, co się wydarzy. Na chwilę obecną jednak spadki ceny ropy naftowej moim zdaniem są także interpretowane jako zmniejszenie oczekiwań inflacyjnych w przyszłości dla całego świata, nie tylko dla Niemiec, więc no, jestem ciekawy, co się tutaj dalej wydarzy. I chciałbym także zwrócić uwagę, jak bardzo niska jest teraz cena żelaza, a to także sygnalizuje spowolnienie gospodarcze i kierunek ku recesji światowej gospodarki. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom. Także w momencie publikacji tych danych o inflacji w Niemczech, które były pewnego rodzaju szokiem i zaczęły sygnalizować, że będziemy świadkami wyższych stóp procentowych, poznaliśmy także decyzję Banku Centralnego Węgier co do stóp procentowych i tutaj podwyżka o kolejne 100 punktów bazowych stała się faktem. Tutaj bank centralny ewidentnie walczy o to, żeby węgierski forint zaczął się umacniać, żeby już się nie osłabiał tak jak wcześniej to obserwowaliśmy. Na następnym wykresie widać korelację i powiązanie między podwyżkami stóp procentowych a tym, jak zaczyna się zachowywać węgierski forint, i przekroczenie poziomu 10% na stopach procentowych moim zdaniem już zaczyna wywoływać tendencję ku temu, żeby kapitał międzynarodowy zaczął płynąć do węgierskiego forinta. I teraz w tym momencie chciałbym jeszcze raz wrócić do tego euro-dolara, ponieważ jeżeli dojdzie do odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową na euro-dolarze, ten wykres długoterminowy także jeszcze raz przypominam, to w takiej sytuacji bez względu na to, jaka jest polityka, jakie są czynniki lokalne, węgierski forint zacznie się umacniać i polski złoty zacznie się umacniać i prawdopodobnie wielkim beneficjentem tego wszystkiego na samym początku będą polskie obligacje. Ten następny wykres, czyli ETF na polską krzywą dochodowości sygnalizuje już teraz pojawienie się takiego popytu, pomimo tego, co się dzieje na niemieckich papierach. Przed nami tutaj dane o inflacji w Polsce za kilka dni w tym tygodniu, więc tutaj rynek powinien przede wszystkim czekać na te dane. Polskie obligacje powinny wtedy dopiero zareagować. Albo utrwalimy dziesiątki polskie nad poziomem 6%, albo spadniemy poniżej poziomu 6%. No i wtedy w takiej sytuacji oczywiście rynek wejdzie w następną fazę umocnienia polskich papierów i prawdopodobnie na rynku złotego także zaobserwujemy tendencję ku temu, żeby obserwować spadki par związanych ze złotem. I oczywiście punkty odniesienia są jasno zarysowane. Na euro i dolar złotym to jest poziom 4,70. Jeżeli poziom padnie, powstaną pierwsze krótkoterminowe sygnały, znowu zachęcające do kupowania polskiej waluty przez krótkoterminowych spekulantów. Jeżeli dojdzie do odwrócenia tendencji na euro-dolarze, to te przesłanki krótkoterminowe zmienią się w przesłanki długoterminowe. I na koniec warszawska giełda, która dzisiaj lekko kontynuuje takie jakby zatrzymanie, jednak moim zdaniem to, że utrzymujemy się poniżej poziomu 1600 punktów, zachęca do tego, żeby wkrótce spaść jeszcze niżej w kierunku poziomu 1500 punktów. No i moim zdaniem także dane o inflacji w Polsce będą miały duże znaczenie dla polskich akcji. Jeżeli rynek wyczuje, że będzie musiał zdyskontować stopy procentowe jeszcze wyższe w Polsce, to oczywiście będzie to negatywne dla polskich akcji. Ale jeżeli inflacja zacznie sygnalizować szczyt, no to w takiej sytuacji plus te dane o PKB, które poznaliśmy w ostatnim czasie, będą sygnalizować, że stopy procentowe już w Polsce nie pójdą w górę, a wtedy myślę, że będzie szansa na większe wzrostowe odreagowanie na warszawskiej giełdzie. Ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zapraszam dzisiaj we wtorek o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi na żywo. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego, pięknego popołudnia. Pozdrawiam.